Cześć, dzień dobry i witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie kanału Brunonsson Live Mode On. Znowu jestem w Czechach i bardzo mnie to cieszy, ponieważ po mojej wizycie w Brnie jakiś czas temu, z której filmik możecie sobie tutaj obejrzeć, jestem w podobno najpiękniejszym i najczęściej odwiedzanym mieście w Czechach, oczywiście po Pradze. Za moimi plecami, a przed Wami czeski Krumlov. Zapraszam na film. Czeski Krumlov to de facto niewielkie miasto leżące w południowej części Republiki Czeskiej, tuż przy granicy z Austrią. Niewielkie, bo nawet ciężko je znaleźć na mapie, a być może nawet o nim nie słyszeliście. Ale z drugiej strony coś w nim jest, skoro przyciąga turystów z całego świata. Na mojej liście miejsc wartych odwiedzenia znajdował się już dawno, a teraz wreszcie mam okazję zobaczyć go na własne oczy. Oto czeski Krumlov, stare miasto, czyli ten wielki półwysep, i Wełtawa okalająca taką spiralą piękną tę starą, najstarszą część miasta, wpisaną zresztą na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a po drugiej stronie jest ten ogromny zamek z wieżami. Tak to wygląda na zdjęciu, a tak to wygląda w rzeczywistości. Chodźmy oglądać. Czeski Krumlov słynie z malowniczego Starego Miasta, gdzie w niemal idealnym stanie zachowało się wiele średniowiecznych budynków. Swój spacer zaczynam od Starego Rynku, czyli Náměstí Svornosti, który otoczony jest gotyckimi i renesansowymi kamienicami. Po jego południowej stronie stoi charakterystyczna kolumna morowa ze studnią, wzniesiona w 1715 roku jako podziękowanie świętym za zakończenie zarazy morowej, która nawiedziła miasto w latach 1680-1682. A tu mamy taki bardzo przyjemny, nieduży rynek Starego Miasta w samym centrum i dookoła te piękne kamienice, a w tych pięknych kamienicach mamy restauracje, mamy różne bary. Na dzisiaj jeszcze dodatkowo jest święto, więc mamy kiermasz. Jeżeli będziecie tutaj w święta, prawdopodobnie również w weekendy są organizowane różne markety, kiermasze. Tutaj są jakieś jeszcze wyroby rzemieślnicze oprócz jedzenia. Można sobie pewnie kupić jakieś pamiątki. No i na pewno dobrze zjeść. Jeśli nie na kiermaszu, to w jednej z tych restauracji tutaj na rynku i we wszystkich uliczkach okolicznych. Tu możecie sobie kupić coś do jedzenia, a teraz mały słowniczek pojęć kulinarnych. Jeżeli chcecie hot doga, to mówicie parek w rochliku. Jeżeli chcecie kiełbasę, to mówicie klołbasa. Może być na przykład szunkowa, czyli z szynki, może być kurzeci, czyli drobiowa, a może być też paprykowa, czyli z papryką. Tutaj mamy jeszcze haluszki. Haluszki to są takie kluski, najczęściej z cebulą i albo z kapustą i z boczkiem, a pijemy oczywiście piwo. Jeżeli zamawiacie więcej niż jedno, to w Czechach się mówi nie 2 piwa, tylko 2 piwa. Bardzo łatwo zapamiętać, po prostu trzeba zmienić na rodzaj żeński. Zamawiamy 2 piwa. Pijemy także wino, które mają tutaj bardzo dobre. Najczęściej pochodzi ono z Moraw oraz
napoje, o których mówiłem już wcześniej podczas wizyty w Brnie, czyli Kofole i Vinea. Kofola to jest taki napój à la Coca-Cola z lukrecją, lokalny przysmak, i Vinea, czyli napój na bazie wina, ale bezalkoholowe. I jeszcze jest Brambora, czyli taki placek ziemniaczany. To chyba najpopularniejsze dania tutaj w Czechach. No i są jeszcze chipsy ziemniaczane, to są bramborki, z tego co ja dobrze pamiętam. Właśnie tutaj ktoś je kupił, te bramborki. Dokładnie tak, haluszki, bramborki, parek w rochliku, klobasa. No i już nie jesteście głodni. Pierwsze wzmianki o osadzie Krumlov pochodzą z XIII wieku wraz z budową zamku na lewym brzegu rzeki. Równocześnie z zamkiem zaczęło powstawać nowe miasto zarówno na lewym brzegu, jak i na prawym, które dziś stało się starym miastem, jakie znamy. Budowano je na wzór czeskich Budziejowic z kwadratowym placem pośrodku i ulicami wychodzącymi z jego rogów. Ze względu jednak na zakole Wełtawy powstał nieco inny układ ulic, nie tylko prostopadły, ale również okalający półwysep. Większość kamienic powstała w okresie gotyckim i renesansowym. Dziś wspaniale zachowane i odrestaurowane nadają temu miejscu wyjątkowy klimat. W sam raz na spacer oraz odkrywanie licznych zaułków i widoków, jakie kryją prześwity między domami. Niektóre z budynków noszą nawet lekką nutę dekadencji. Warto odkrywać to, co ukryte w bocznych uliczkach i podwórkach, bo tu właśnie kryją się sekrety miasta. I choć czasami można mieć wrażenie, że zgubiliśmy drogę, to bez obaw zawsze trafimy w końcu z powrotem na główny szlak. Budowlą zdecydowanie wybijającą się na tle panoramy miasta jest kościół Świętego Wita. Wybudowany został w latach 1407-1439 w stylu gotyckim z wielką trzynawową halą. W kościele znajdziemy kilka kaplic, liczne freski oraz XVII-wieczny ołtarz i organy z 1716 roku. Niezaprzeczalnie jednak to wieża jest tym, co góruje nad wąskimi uliczkami, nadaje im klimatu i jest widoczna z każdej strony miasta. Naokoło Starego Miasta, czyli tego cypelka oplecionego zakolem Wełtawy, jest taki przyjemny całkiem deptaczek, taka ścieżka, którą można się przejść właśnie
dookoła Starego Miasta, ale można również tutaj wynająć na przykład kajak albo łódkę i popłynąć o wiele dalej, za miasto nawet, podziwiając te fantastyczne widoki, ponieważ i po jednej i po drugiej stronie, zwłaszcza tutaj w centrum, te domki i zamek wyglądają po prostu rewelacyjnie, a przy okazji panuje tutaj taki swojski, fajny, idealny spokój. Można również sobie złowić rybkę. Nie wiem, czy biorą, może. Zostawiam stary rynek i właściwie całą Starówkę na półwyspie otoczonym przepięknie Wełtawą, a ja udaję się na drugą stronę przez taki drewniany mostek, na drugą stronę, gdzie znajduje się Letochradek, czyli mały zamek, i Hrad, czyli ten wielki zamek. Najważniejszą i największą budowlą w czeskim Krumlowie jest oczywiście zamek. Drugi największy po praskich Hradczanach. A właściwie to dwa zamki. Najstarszy mały zamek, czyli Hradek, z charakterystyczną okrągłą wieżą z połowy XIII wieku i pilnującymi jej niedźwiedziami. Oraz za nim tak zwany wielki górny zamek zawieszony na skalnej ostrodze z wieloma barokowymi budowlami. Jeszcze dalej przejść można przez ogromny most płaszczowy aż do zamkowych ogrodów, ale o tym za chwilę. W małym zamku możecie odwiedzić Muzeum Historyczne, ale ja udaję się od razu na wieżę, by sprawdzić sławne pocztówkowe widoki na miasto. Bez jakiegoś wspinania się na wieżę albo na górę. Oczywiście. Au! Wszedłem wreszcie na wieżę i powiem Wam, że to jest warte każdych pieniędzy, ponieważ ten widok wart jest każdych pieniędzy. Fantastyczne Stare Miasto, otoczone tutaj Wełtawą, no i po drugiej stronie ten cudowny, wielki zamek. Także jeżeli będziecie w czeskim Krumlowie, to koniecznie wybierzcie się na wieżę, żeby podziwiać takie widoki. A więc to prawda, co mówili. Czeski Krumlov najlepiej wygląda z góry. Widoki są po prostu oszałamiające, a w dodatku mam szczęście, że na wieży nie ma tłumów turystów. Może powstrzymały je nisko zawieszone stropy? Pora udać się na Górny Zamek, który imponuje swoją wielkością i tym, że pozostał praktycznie niezmieniony od 1766 roku i jest dzisiaj unikalną pamiątką na skalę całego kraju. Na terenie rozległego kompleksu mieści się kilka budynków, teatr, różne wystawy oraz niesamowite punkty widokowe. Na kolejny z nich droga prowadzi przez kilka pięknych dziedzińców.
Docieram w końcu na potężny most płaszczowy, zbudowany głównie po to, by suchą stopą dotrzeć z zamku do zamkowych ogrodów. To kolejna okazja do podziwiania pocztówkowej panoramy miasta z najróżniejszych perspektyw. Most płaszczowy to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Krumlowa, która od razu rzuca się w oczy za sprawą swej łukowej, piętrowej konstrukcji. Zbudowany został w 1777 roku nad zamkową fosą i jest tak wysoki, jak budowle, które łączy. Przepiękny zamek za mną, a ja właśnie udaję się jeszcze do ogrodów, ponieważ ogrody są generalnie tak samo wielkie jak całe to Stare Miasto, a po drugie jest tam jedna unikalna na skalę światową rzecz, którą mam zamiar Wam właśnie za moment pokazać. Ogrody zamkowe zostały założone w końcu XVII wieku i są ogromne, bo zajmują powierzchnię aż 11 hektarów. Leżą trochę na oboczu, ale naprawdę warto je odwiedzić. Wschodnia część jest urządzona w stylu parku francuskiego, a główną jej ozdobą jest kaskadowa fontanna z posągami postaci mitologicznych, wybudowana w latach 1749-1765. Dalsza część ogrodów jest w stylu angielskim. W tej części znajduje się XVIII-wieczny letochradek, czyli belweder, uważany za jedną z najcenniejszych budowli ogrodowych w Czechach. Na końcu ogrodów znajduje się zamkowe jeziorko z wysepką. Klimat tego miejsca przywodzi mi na myśl bardziej południe niż środek Europy. Jest jednak w tym miejscu rzecz absolutnie wyjątkowa. I to nie jest czeski film, to teatr. A to jest miejsce absolutnie wyjątkowe. Nazywa się Otačive hlediště i to jest obrotowa widownia. Nie scena, a widownia. Do sceny może jesteśmy przyzwyczajeni, bo to się zdarza w teatrach, ale żeby widownia była obrotowa, tak. Jest zbudowana na takiej platformie i obraca się właściwie o 360 stopni, dając możliwości teatralne po prostu niesamowite. Można obejrzeć spektakl z każdej strony. Troszkę nie mogę sobie wyobrazić, jak to wygląda w praktyce, ale myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawe i jest to, mimo że wygląda nowocześnie, jest to budowla historyczna. Dla mnie to miejsce jest niesamowite. Zobaczcie, jak wygląda teatr z tyłu. To są wejścia na widownię i cała ta konstrukcja właśnie, i reżyserka u góry, i cała ta konstrukcja właśnie, która się obraca i właściwie scenę można zrobić z każdej strony. Coś niesamowitego. Pierwszy raz widzę w życiu takie rozwiązanie i proszę bardzo, takie rzeczy tylko w czeskim Krumlowie. Czeski Krumlov zachwyca, nie ma co do tego wątpliwości.
ilość widoków, które kryją się za każdym rogiem, za wieżą, za budynkiem, drzewem, w uliczkach z najróżniejszych punktów widokowych jest po prostu oszałamiająca. Masz wrażenie, że zrobiłeś zdjęcie roku, a za chwilę okazuje się, że właśnie widzisz kolejny i jeszcze ładniejszy widok. I tak w kółko. Tak jak można chodzić po mieście i chłonąć jego klimat. A jak się zmęczysz, to zawsze znajdzie się jakaś gospoda albo inne miejsce na porządny posiłek i sławne piwo lub dobre morawskie wino. Ale to nie wszystko. Można przyjechać tu też na ryby albo popływać łódką. Tu trzeba się ciągle rozglądać dookoła, bo to jest po prostu miejsce, gdzie zawsze znajdzie się coś ciekawego i to z każdej strony, bo miasto otoczy cię tak samo jak Wełtawa, która oplata je wokół. Przepiękne miasteczko, prawda? Trochę mi to przypomina Kraków, trochę przypomina Kazimierz nad Wisłą, ale ma swój własny charakter. Jest to Krumlov, czeski Krumlov, więc niech znajdzie się koniecznie nie tylko na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale również na Waszej liście do odwiedzenia podczas następnego przejazdu przez Czechy lub wycieczki do samych Czech. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia z czeskiego Krumlowa. Cześć! Oto czeski Krumlov. Cześć, witam Was moi drodzy widzowie kanału Brunonsson Live Mode. Ale mi uciekła kamera. Dookoła Starego Miasta, czyli tego cypelka, które ogrody zamkowe. Bardzo, bardzo, bardzo ładne ogrody zamkowe. Nie ma wycieczki bez jakiegoś wspinania się na wieżę albo na górę. Oczywiście już mi